Rok 1992 przynosi premierę systemu arcade od Segi nazwanego Sega Model One. System choć nie był pierwszym, który oferował grafikę 3D, bo tutaj prym wiodło Namco, które już wtedy stawiało na dość mocne tytuły 3D jak Starblade. Yu Suzuki, największy umysł Segi, przez 3 lata projektował Model One, system, który był stworzony jedynie do poligonalnej grafiki 3D. Choć w produkcji był drogi, to nie sposób mu odmówić ogromnego wpływu na branżę, bo to właśnie na Model One zadebiutował Virtua Fighter, który rozpocznie szaloną popularność mordoklepek. Ale Yu Suzuki nie chciał na tym poprzestać. Szykował następcę, a wraz z nim jeden z najważniejszych celowniczków, jaki kiedykolwiek powstał. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to historia powstania gry Virtua Cop, jednego z najważniejszych celowniczków ever. Zapraszam. Celowniczki na początku lat 90. święciły triumfy. Początkowo nie wykorzystywały oprawy z aktorami jak Mad Dog McCree, ale proponowały prostsze rozwiązanie, w których celowało się do sprite'ów. Kultowy Terminator The Arcade czy Lethal Enforcers były prostymi grami, które wywodziły się z kultowego stareńkiego Operation Wolf na Commodore 64 z roku 1988. Kamera poruszała się tylko w jedną stronę, przeciwników było masa, a grom brakowało głębi, ale złapanie za plastikowe Uzi i rozwalanie wyłażących na ekrany T800 było absolutnie fantastyczne. Model One, choć wyświetlał szybką grafikę 3D, generował tylko czyste poligony. Gry nie posiadały ani jednej tekstury. Wykorzystywały poligony z prostym cieniowaniem, tak zwanym flat shaded. Choć system potrafił ruszyć 180 000 wielokątów na sekundę, na tamten czas nikt jeszcze nie opracował technologii wykorzystywania tekstur. Niemniej Sega Model One ugruntowało pozycję Segi jako pionierów w generowaniu grafiki 3D, choć sam system nie był sukcesem z racji wysokiej ceny automatu. Jednak nadal gołe poligony nie miały na sobie materiałów, ale miało się to zmienić. Dzięki Yu Suzukiemu, jak i General Electric Aerospace, które zostało później przemianowane na Lockheed, a która była firmą zbrojeniową z Ameryki. Ci drudzy poszukiwali firmy, która skomercjalizuje ich technologię, która była wykorzystywana do symulatorów lotu, a która wykorzystywała oteksturowany teren. Sega szybko wykazała zainteresowanie i za $2 miliony kupiła chip z pomysłem wykorzystania go w maszynach arcade. Problem był taki, że chip był koszmarnie drogi, a Sega myślała już przyszłościowo, aby tego typu rozwiązanie znalazło się w maszynach coin-up. Nikt nie zapłaci $2 milionów za automat. Trzeba było zredukować koszt chipa z $2 milionów do $50. Wydaje się to absurdem, ale Yu Suzuki temu podołał. Koniec końców maszyna arcade z chipem od Segi kosztowała około $15 000. Dużo, bardzo dużo, ale szybko okazało się, że cena automatu zwraca się z nawiązką w błyskawicznym tempie. Sega Model 2 okazał się ogromnym hitem na rynku i przyniósł oteksturowanie powierzchni. Gdyby nie Sega, kto wie, czy dzisiaj gry by wyglądały jak wyglądają. Model 2 był oczywiście mocniejszy od poprzednika, potrafił ruszyć maksymalnie 300 000 oteksturowanych poligonów na sekundę w 60 klatkach. Robiło to wrażenie, dodatkowo zastosowano tutaj filtrowanie tekstur po raz pierwszy, jak i texture anti-aliasing również po raz pierwszy w historii. Ale system byłby zupełnie do niczego, gdyby nie gry. Pierwszym tytułem na Model 2 była Daytona USA. Nie była to gra przypadkowa. Może to też dziwić, że tytuł wyszedł od Japończyków, a dotyczył bardzo amerykańskich wyścigów Daytona. Więc skąd to się wzięło? General Electric Aerospace, pracując nad chipem, aby pokazać możliwości technologii, przygotował w 3D tor Daytona, który znajdował się niedaleko ich firmy. Wrzucili do niego 2 Formuły 1 i sprawdzali szybkość i stabilność systemu. Prawdopodobnie Sega, kupując chip od Amerykanów, dostała demo technologiczne w pakiecie i przystosowała je do pełnoprawnej gry. W 1994 roku na systemy arcade wychodzi Virtua Cop, kolejna gra od Yu Suzukiego, która była pierwszą grą akcji z oteksturowaną grafiką
3D. Czy było to aż tak dużym krokiem w przód? Celowniczki w tamtym czasie już wykorzystywały materiał filmowy, jak Mad Dog McCree. Były one szalenie popularne dzięki wykorzystaniu prawdziwych aktorów i pistoletu świetlnego. W zasadzie American Laser Games rozpoczął cały gatunek gier nazwany filmy interaktywne. Popularność celowniczków była ogromna, a gracze pierwszy raz mogli zobaczyć aktorów w płynnej animacji na pełnym ekranie, ale celowniczki od ALG miały pewien problem. Niezależnie gdzie trafiłeś przeciwnika, ginął on tak samo. Hitpoint był ustawiony na całą postać i czy trafiłeś ją w kostkę czy w głowę, odtwarzana była wciąż ta sama animacja. Deweloper był świadom tych ograniczeń. Inne filmy ze śmiercią były w zasadzie niemożliwe w produkcji, bo widać by było cięcia kamery. Twórcy poszli w trochę inną drogę, aby zrandomizować rozgrywkę. Część ze scen była nagrywana w kilku wariantach, a przy statycznie ustawionej kamerze przeciwnicy mogli pojawiać się w różnych miejscach losowo, co niestety również powodowało problemy z cięciami kamery, które widać przede wszystkim na chmurach, ale wykonali pewien krok. Niemniej wciąż, niezależnie gdzie strzelałeś, zawsze widziałeś tą samą animację śmierci. Yu Suzuki był również świadom tych ograniczeń, ale dzięki zastosowaniu pełnej grafiki 3D te ograniczenia nie musiały być respektowane. Pamiętacie Soldier of Fortune i hitpointy na całym ciele przeciwników? Virtua Cop tą technikę wymyślił. Każdego przeciwnika można było trafić w kilka miejsc na ciele. W zależności gdzie trafiłeś, animacja była inna. Trafienie w nogę wyglądało inaczej niż trafienie w głowę. Można było wystrzelić w jednego przeciwnika kilka pocisków, co dawało jeszcze inną animację. Co ciekawe, jest też tutaj możliwość wytrącenia przeciwnikowi pistoletu z dłoni, nazwane Justice Shot. W Japonii w tamtym czasie odbywały się zawody polegające na tym, aby jak najwięcej razy wykonać tą akcję. Każdy poziom był też odtwarzany w jednej płynnej animacji bez cięć, co też było nowatorskim posunięciem. Kamera nie była statyczna, ale podążała za akcją. Oczywiście nadal była poza naszą kontrolą. Tutaj Yu Suzuki nie wykorzystał kolejnej dość oczywistej możliwości, z której korzystały już gry od American Laser Games. Virtua Cop był totalnie liniowy. Nie oferował ścieżek, skrótów. Przejście za każdym razem wyglądało tak samo. Poprawią to dopiero w części drugiej. Ale Virtua Cop oferował kolejny ciekawy smaczek. Zoom kamery. Zainspirują się nim twórcy MDK kilka lat później, ale kolejny raz to Virtua Cop był pierwszy. Choć dzisiaj technologicznie Virtua Cop wydaje się potężnie archaiczny i przestarzały, w 1994 roku był czymś absolutnie nowatorskim i stanie się jedną z 4 wielkich gier, na których Sega oprze swoją promocję Saturna. Virtua Cop przedstawia nam dwóch policjantów, Michaela Rage'a Hardiego i Jamesa Smarty Coolsa, którzy trafiają na operację przemytu broni realizowaną przez korporację o wymyślnej nazwie EVO. Michael i James ruszają do akcji. Fabuła w Virtua Cop to absolutna szmira, która miała tylko w jakiś sposób usprawiedliwić strzelanie do typów w czarnych garniturkach. Powalała swoją infantylnością i miernotą, ale w sumie nie miała znaczenia. Liczyła się tutaj głównie akcja. Rozgrywka była dość prosta. Kamera poruszała się sama, przeciwnicy wyskakiwali z różnych miejsc. Towarzyszyło im kółko i 2 znaczniki. Jeśli znaczniki spotkały się na górze i kółko zmieniło się na kolor czerwony, oznaczało to, że przeciwnik strzeli, a my stracimy cząstkę życia. Miało to głębszy sens, choć wykorzystano to dosłownie kilka razy w Virtua Cop. Kółko miało określać, który przeciwnik strzeli pierwszy, gdy celowało w nas kilku przeciwników naraz. Gra posiadała 3 poziomy o rosnącym poziomie trudności. Na końcu każdego czekał boss, a jeśli przeszliśmy wszystkie poziomy, czekał nas boss ostateczny. Grę można było skończyć w 20 minut i tutaj wynikł ciekawy paradoks. Sega uważała, że jak na maszyny arcade gra była za długa. Zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Natomiast gdy przeportowano grę na Saturna, gracze narzekali, że gra jest za krótka. Czemu dla Segi problemem była długość gry? Otóż Virtua Cop był totalnie liniowy. Przeciwnicy wyskakiwali zawsze w tym samym momencie, zawsze w tym samym miejscu. Wystarczyło przejść grę 5-6 razy, aby móc grać na jednym żetonie bardzo długo. To była bolączka Virtua Cop. Po skończeniu gry nie było sensu też grać w nią ponownie, chyba że chciałeś
chciałeś poprawić wynik. Brak wyboru drogi, brak zróżnicowania scen była sporym problemem. To ciekawy aspekt, bo jak wspomniałem, nawet gry, które miały w tym wypadku podgórkę, czyli te korzystające ze scenek FMV, dbały o to, aby niektóre sceny były randomowe i były nagrane w kilku wariantach. Pewnym utrudnieniem byli tutaj też zakładnicy, którzy pokazywali się zawsze w nieodpowiednim momencie i często nasz swędzący palec pozbawiał ich życia. Ale ponownie wyskakiwali oni zawsze w tym samym miejscu, więc wykucie na blachę dość krótkich epizodów nie stanowiło problemu. Ciekawe było to, że plansze posiadały elementy interaktywne. Nie było tego dużo. Beczki wybuchały, zabijając wszystkich dookoła, a w monitorze trafionym pociskiem pękał ekran, a na ziemię spadało kilka odłamków szkła. Jedną z ciekawych nowości był pistolet Magnum, który potrafił trafiać przeciwników, przestrzeliwując obiekt, za którym ten stał. Ten pomysł wiele lat później pojawi się także w FPS-ach. Jeśli spojrzymy na ilość poligonów wykorzystanych w Virtua Cop, to przyznam, że ja byłem zaskoczony. Dodatkowo szokujący jest fakt, że niemal wszystko oparto na grafice 3D, łącznie ze wszystkimi czcionkami i komunikatami na scenie. To dość niecodzienne podejście. Z racji, że każdy z przeciwników ma całkiem niezłą ilość poligonów, powodowało to, że ciała musiały znikać, aby odciążyć pamięć. Ciekawe, że w tamtym czasie gry nie obsługiwały backface coolingu. Polegało to na niewyświetlaniu poligonów, których kamera nie widzi, na przykład tych z tyłu za obiektem. Zmniejszało to zapotrzebowanie na zasoby i pozwalało zachować większą stabilność. Oczywiście tutaj zastosowano inną sztuczkę, która polegała na przykład na generowaniu przeciwników wtedy, kiedy byli potrzebni. I tutaj do głosu dochodzi bardzo sprytny design całości. Bandyci wyskakiwali zazwyczaj z jakichś pudeł, gzymsów, górek. Modele pojawiały się dopiero wtedy, kiedy była ich pora na pojawienie się na scenie. Jest też tutaj jedna rzecz, która mnie zastanowiła, mianowicie moment, w którym widzimy twarz jednego z bossów, Konga. Ponieważ wtedy jeszcze nie było czegoś takiego jak animowanie tekstur, uśmiech Konga wykonano po prostu przedstawiając model w 3 różnych klatkach. Nie było tutaj płynnego przejścia pomiędzy stanami twarzy, jak dziś by to wykonano, tylko 3 następujące po sobie wersje ust. Ciekawy sposób, który pokazuje, że już wtedy próbowano zastosować archaiczną co prawda i prymitywną technikę do mimiki twarzy. Jeśli się nie mylę, była to pierwsza gra w historii, w której występowała animowana mimika na modelu 3D. Ciekawą rzeczą, której nigdy wcześniej nie zauważyłem, to to, że ślad po strzale w postaci niebieskiej gwiazdki pozostaje na przeciwniku tam, gdzie go trafimy. Kolejną nowatorską rzeczą, choć pewnie wielu to umknęło, to to, że możemy oddać strzał przez szybę, która po 2 kulach się tłucze. Wiem, że to nic wielkiego, ale tego typu elementy pojawią się dopiero wiele lat później. Nic dziwnego, że popularność Virtua Cop chciano przenieść na konsole domowe. Pierwszą, która dostała swój port, była Sega Saturn. Gra była sprzedawana z pistoletem świetlnym, gunconem i w zasadzie granie bez pistoletu na padzie nie miało zupełnie sensu, bo gry w zasadzie nie da się skończyć. Zupełnie bezsensowne ustawienie przeładowywania broni poprzez podwójne naciśnięcie przycisku C i przyspieszenie celownika powodowało, że trafienie podczas ruchu kamery było niemal niemożliwe. Pół biedy, że Sega wypuści myszkę, na której gra była grywalna, ale wciąż nie umywało się to do radochy prucia z plastikowego pistoletu. Tytuł można by nazwać Arcade Perfect. Niemal wszystko to, co widzieliśmy na systemie Sega Model 2, zostało przeniesione na Saturna. W konsoli Segi, podobnie jak w PlayStation, nie korzystano z operacji zmiennoprzecinkowych na wektorach, przez co tekstury skakały. Co prawda w niższej rozdzielczości, czy też może powiem natywnej rozdzielczości obu konsol nie było to problemem, bo było to niewidoczne. Jeśli jednak uruchomimy grę na emulatorze wyższej rozdzielczości, widać jak sporym to było problemem, ale pamiętajmy, konsole nie były przeznaczone do takich rozdzielczości. Z punktu widzenia Sony i Segi nie było sensu umieszczać operacji zmiennoprzecinkowych, bo nikt by tego i tak nie zauważył, a różnica w generowaniu siatek 3D byłaby znikoma. Virtua Cop na Saturna doczekał się kilku niewielkich zmian. Dorzucono prerenderowane intro i muzykę. Pozostałe elementy pozostały niezmienione. Co ciekawe, zrezygnowano z animacji uśmiechu Konga. Zamiast modelu 3D ograno już to teksturą. Ciekawe jaki był powód. Obstawiam, że animacja była dość delikatna i
poprzez to, że Saturn nie obsługiwał tych nieszczęsnych operacji zmiennoprzecinkowych, sama animacja mogłaby być niezauważalna. Całe szczęście wymieniono też samochód, którym bohaterowie przyjeżdżają na akcję. Na Model 2 był wściekle różowy, na Saturnie już bardziej przypominał wóz policyjny. Wielu z Was zapewne nie wie, ale Virtua Cop wyszedł też na PlayStation 2 pod nazwą Virtua Cop Elite Edition. Zawierał dwie części gry w zupełnie nowej, odświeżonej oprawie. Grę rozpoczyna entuzjastyczny, mega cringe'owy okrzyk lektora. Virtual Cop Elite Edition! Uruchamiając część pierwszą, widać jak długą drogę przeszły gry wideo. Gra dostała lepsze tekstury, postacie dostały więcej poligonów, rozgrywka jest bardziej płynna. Gra zdecydowanie wyglądała lepiej, ale czy nie zabiło to ducha oryginału? W mojej opinii tak. Virtua Cop miał być prosty, schematyczny, ale i przy tym niezwykle czytelny. Tutaj bogate w tekstury tła powodują, że wszystko zlewa się w jedno. Nie jest to zła wersja, pewnie dla osób, które chciałyby spróbować, jest to wersja najbardziej przystępna, ale dla hardkorowych fanów to już niestety nie to samo. Na otarcie łez dodano galerię z renderami do odblokowania. Gra o dziwo na padzie od PlayStation 2 jest całkiem grywalna i o wiele lepiej mi się ją przechodziło niż na padzie do Saturna. Ale jeśli posiadałeś pistolet, tytuł zyskiwał o wiele więcej. Niemniej, to ciekawa rzecz, bo wielu graczy zapewne nawet nie wie o jej istnieniu. Powstała też wersja PC-towa, ta była idealnym przeniesieniem z automatu arcade. Granie myszą było o wiele prostsze niż celowanie pistoletem czy padem. Gra nie zdobyła zbyt dużej popularności na rynku PC-towym z racji krótkiego czasu rozgrywki, ale warto pamiętać, że takowy port także się pojawił. Virtua Cop przedstawiał tak dużo nowości, że nie sposób nie przyznać, że stanowił inspirację dla niemal wszystkich późniejszych gier, które wykorzystywały grafikę 3D. Owszem, był to tylko głupi 20-minutowy celowniczek, ale to dzięki Yu Suzukiemu i Sedze gry uzyskały tekstury i kilka innych technologii, które będą przez kolejne lata rozwijane. Dziś Virtua Cop nadal się broni. Granie na pistolecie nadal jest fantastyczne, a surowość oprawy zupełnie nie przeszkadza. Mam wrażenie, że nawet dodaje grze uroku. Choć dziś Yu Suzuki jest trochę zapomniany, był wizjonerem, bez którego branża nie wyglądałaby tak jak dzisiaj. Virtua Cop doczeka się kolejnej części, w której zostaną naprawione wszystkie bolączki. Będzie to najdoskonalsza część cyklu, ale to już inna historia. Pojawi się też część trzecia, śmigająca na automacie arcade posiadającym w swoim wnętrzu Xboxa, ale to już nie było to samo. Podobnie jak w wersji z PlayStation 2 postawiono na ładną, bogato teksturowaną oprawę i gra trochę straciła swój klimat. Na Virtua Cop 3 seria się zatrzymała. Nie sądzę, aby kiedykolwiek wróciła. To wciąż nadal fajne gry, jeśli macie chwilę, sprawdźcie jak wyglądała jedna z pierwszych gier z oteksturowaną grafiką i pomyślcie, że to właśnie dzięki niej gry na PC-tach czy konsolach wyglądają tak, jak wyglądają.